to dość rewolucyjne i bardzo korzystne rozwiązanie, które wyklucza nam aż tyle podatków. Dopóki pieniądze zostają w fundacji, to nie płacimy podatku dochodowego. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, w zakresie dywidend. I co ważne, wypłaty z fundacji rodzinnej nie są obciążone składką zdrowotną. Wypłaty z fundacji rodzinnej nie są obciążone również składkami na ubezpieczenie społeczne. Czy fundacja rodzinna faktycznie umożliwia działalność bez podatków? Wiadomo, że ulubioną odpowiedzią prawników jest formuła „to zależy”, ale chciałbym Państwu dzisiaj dość konkretnie przybliżyć, w jakich obszarach fundacja rodzinna jest zwolniona z podatków, a gdzie możemy tych podatków się spodziewać. Zatem kwestia pierwsza to wniesienie majątku do fundacji rodzinnej. Wniesienie wkładów do fundacji rodzinnej ani po stronie fundacji, ani po stronie fundatora nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada takiego obowiązku, zatem w tym przypadku kwestia jest dość prosta. Wniesienie wkładów nie powoduje również obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Dlaczego? Otóż zgodnie z artykułem 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych. Podkreślam, nabycie przez osoby fizyczne, a w naszym przypadku nabywa fundacja, czyli osoba prawna, a zatem obowiązek podatkowy nie powstaje. Wniesienie wkładów nie powoduje również po stronie fundacji rodzinnej ani fundatora obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie artykułu 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność wniesienia mienia nie została po prostu wymieniona w katalogu czynności, od których należy odprowadzić wspomniany podatek. Dotyczy to zarówno wnoszenia majątku do fundacji w formie pokrycia funduszu założycielskiego, jak i darowizny wnoszonej na etapie funkcjonującej już fundacji rodzinnej. Trzeba przyznać, że na gruncie polskiego prawa to dość rewolucyjne i bardzo korzystne rozwiązanie, które wyklucza nam aż tyle podatków. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, to musimy wskazać, że ustalenie obciążenia podatkiem od towarów i usług, czyli VAT, podlega zasadom ogólnym i wymaga zbadania konkretnego przypadku. I na przykład, jeżeli do majątku fundacji rodzinnej wniesiemy nieruchomość, przy której nabyciu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej odliczaliśmy już VAT, wtedy z dużym prawdopodobieństwem wystąpi obowiązek podatkowy. W sytuacji natomiast wniesienia nieruchomości prywatnej, od której podatek VAT nie był wcześniej odliczany, to oczywiście najpewniej obowiązek podatkowy nie wystąpi, ale zalecamy analizę poszczególnych sytuacji. Z kolei wnoszenie udziałów spółek lub akcji podatkowi VAT już nie podlega. Dlatego kwestia VAT-u w fundacji rodzinnej to z reguły obszar wymagający zasięgnięcia porady w kancelarii podatkowej. Następna kwestia to wypłaty świadczeń dla beneficjentów. I nieco uogólniając, podstawowa zasada jest taka, że dopóki pieniądze zostają w fundacji, to nie płacimy podatku dochodowego. Świadczenia wypłacane beneficjentom z fundacji rodzinnej podlegają następującemu opodatkowaniu. W momencie wypłaty świadczeń beneficjentom to fundacja rodzinna płaci 15% podatku CIT. Beneficjenci z podatkowej grupy zerowej, czyli sam fundator, jego małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie
rodzeństwo, ojczym, macocha nie płacą PIT od otrzymanych świadczeń. Natomiast beneficjenci z dalszych grup podatkowych płacą 10% PIT i co ważne, wypłaty z fundacji rodzinnej nie są obciążone składką zdrowotną. Wypłaty z fundacji rodzinnej nie są obciążone również składkami na ubezpieczenie społeczne. A co szczególnie istotne przy dużych kwotach przekraczających 1 milion złotych, wypłaty z fundacji rodzinnej nie podlegają daninie solidarnościowej. No i teraz bardzo ważny temat – opodatkowanie działalności gospodarczej fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jako osoba prawna podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od dochodów od osób prawnych, czyli CIT. Może ona jednak skorzystać ze zwolnienia z CIT w zakresie wskazanej przez ustawodawcę dozwolonej działalności gospodarczej. Zwolnienie takie w praktyce oznacza, że nie płacimy podatku dochodowego od tzw. dozwolonej działalności. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co to jest ta dozwolona działalność fundacji rodzinnej. Dozwolona działalność to przede wszystkim zbywanie mienia, o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu zbycia, najem i dzierżawa, przystępowanie i nabywanie udziałów w spółkach, funduszach, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, udzielanie pożyczek beneficjentom lub spółkom, w których fundacja rodzinna posiada udziały oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, w zakresie dywidend otrzymywanych przez fundację rodzinną ze spółek, których jest ona właścicielem lub udziałowcem. Przy tak dużej ilości bardzo korzystnych informacji nie możemy zapominać jednego o ryzykach podatkowych. Mając na względzie fakt, iż fundacja rodzinna jest nową instytucją w polskim prawie, niektóre kwestie podatkowe wyklarują się dopiero wraz z wykładnią przepisów prowadzoną już w trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnych, co wiąże się z pewnym ryzykiem wynikającym z niepewności co do stosowania prawa. Pewne wątpliwości wzbudziła już nowelizacja uchwalona jeszcze przed wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Nowelizacja wprowadziła pojęcie tzw. ukrytych zysków, występujących w sytuacji, gdy w nieodpłatny sposób lub w zaniżonej cenie beneficjent otrzymuje świadczenie z fundacji rodzinnej. Mówi o tym artykuł 24 ustawy CIT. Takie rozwiązanie miałoby zapobiegać wyprowadzeniu środków z fundacji rodzinnej bez opodatkowania. Z całą pewnością należy jeszcze zwrócić uwagę na ogólną klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania zawartą w artykule 119a Ordynacji podatkowej, tak zwana klauzula GAR. Fundacja rodzinna nie może być tworzona jako wehikuł optymalizacyjny tylko do faktycznych celów rodzinnych, umożliwiając prowadzenie korzystnej działalności inwestycyjnej niejako przy okazji. Trzeba bowiem pamiętać o nadrzędnym celu założenia i prowadzenia fundacji rodzinnej, jakim jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz tych beneficjentów. Dlatego zachęcając Państwa, bardzo zachęcając do rozważenia założenia fundacji rodzinnej, zawsze polecam, aby robić to z rozwagą, w przemyślany, zaplanowany sposób, tak aby czerpać z tego same korzyści. Jednocześnie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony www.chudzikowski.pl, gdzie prezentujemy dużo szersze informacje dotyczące fundacji rodzinnych.